Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odpowiem na komentarz, który dostałem pod ostatnim filmem, w którym ktoś się mnie spytał, co myślę na temat życia w UK przed Brexitem, a po Brexicie, ponieważ mieszkam tutaj 13 lat, więc jakieś porównanie mam, a chciałby po prostu posłuchać opinii od takiej zwykłej osoby, nie od jakichś tam wielkich youtuberów, czy to co mówią w telewizji, bo wiadomo, to wszystko jest oklepane. Po prostu co myśli taka zwykła osoba o codzienności w UK. Czy jest jakaś zmiana, czy tej zmiany nie ma? Dostałem też w tym samym komentarzu pytanie na temat bezpieczeństwa, czy jak się czuję, jak wygląda tutaj sprawa z pontoniarzami, z inżynierami, ale tą część zostawię sobie na drugi filmik, bo jak wiadomo, ja na razie zaczynam, więc przyda mi się każdy materiał. Z każdym nowym filmikiem nabieram nowego doświadczenia, więc dzisiaj tylko opowiem o Brexicie, a może jutro coś opowiem na temat tego bezpieczeństwa. Od razu może zaznaczę, że do tego filmu się w ogóle nie przygotowywałem, po prostu wyszedłem 10 minut temu z psem i pomyślałem, że fajnie by było, jakbym nagrał właśnie taki vlog z odpowiedzią na komentarz, z którego się bardzo cieszę i bardzo bym prosił, żebyście pisali po prostu jakieś takie rzeczy, o które byście mieli jakieś pytania albo o co byście byli ciekawi. Ja jeśli na jakiś temat będę miał jakieś zdanie albo o czymś będę mógł się wypowiedzieć, to bardzo chętnie to nagram, ponieważ no będzie to na pewno jakiś tam kolejny film do mojego kanału, więc jak coś to walcie śmiało, ja spróbuję odpowiedzieć. Więc lecimy z tym Brexitem. Jeśli chodzi o mnie, o moje zdanie, ja za bardzo tego Brexitu jakoś nie odczułem. Wiadomo, właśnie tak jak ta osoba, która mi napisała ten komentarz, że to co w telewizji pokazywali, wałkowali, to co jacyś tam youtuberzy pokazywali, mi się wydaje, że wtedy chyba bardziej jakoś, może nie, że można odczuć, ale trafia to do Ciebie, że było coś takiego jak Brexit, bo jeśli chodzi o mnie, ja tylko jestem zwykłym tutaj pracownikiem magazynowym od już 13 lat, więc wiadomo, jeśli ja na przykład miałbym swoją firmę, czy firmę jakąś, gdzie bym potrzebował coś, nie wiem, przywieźć z Polski i nie tylko z Polski, albo coś wywieźć, no to wiadomo, że te przepisy się strasznie pozmieniały, jest to bardzo utrudnione, a tak jako ja tego aż tak nie odczułem. Na pewno też ceny trochę na półkach się pozmieniały, ale szczerze mówiąc, żeby jakoś tam drastycznie ceny się popodnosiły, no to nie sądzę. Zresztą, czy by był ten Brexit, czy by tego Brexitu nie było, no to wiadomo, i pandemia, i teraz te wojny, czy nawet jeśli nawet nie chodzi o teraźniejszy okres, bo tam ten Brexit był 2020, już 6 lat temu? Coś takiego, czy więcej? Chyba 6 lat temu. Czy to pandemia była 6 lat temu? Nie pamiętam. W każdym bądź razie już parę ładnych lat, więc jeśli chodzi o jakieś ceny produktów, to prędzej czy później one by się popodnosiły, no bo sytuacja na świecie jest taka, a nie inna. Wiadomo, że nas Polaków się bardziej tyczą takie polskie produkty. One, no pewnie w jakimś tam większym stopniu trochę procentowo podrożały, ale nie odczuwa się chyba tego tak, jak było takie wielkie boom w telewizji. Jedyne co w sumie, co tak mogę ja, taki zwykły Arek powiedzieć, co bardziej się tak odczuło po Brexicie, no to wiadomo, że ludzie zaczęli masowo wracać stąd. Co nie znaczy, ogólnie parę miesięcy temu z ciekawości sobie sprawdziłem, ponieważ tutaj w szczytowym czasie Polaków w UK było ponad 1 milion. I szczerze mówiąc, ja jak widziałem w telewizji, w internecie, że tyle Polaków pozjeżdżało z UK do Polski, że wszyscy wracają, ja myślałem, że tutaj nas została chyba nawet niecała połowa. Sprawdziłem w internecie dane z 2026 roku. Jeśli tak gadali właśnie czy youtuberzy, czy w telewizji, ja sprawdziłem w internecie, zostało nas tutaj około 800 000, czyli
zjechało około 200 000 Polaków, co mnie bardzo zdziwiło. Myślałem, że o wiele, wiele więcej. Ja tak naprawdę myślałem, że z 500 000 to zjechało. Więc to się dało tak odczuć. Co się równa też z tym, że zrobili wymianę. Europejczykom utrudnili przyjazd do UK, a w zamian co mamy? Panów na pontonach. To jest największy, mi się wydaje, największa różnica, jaką odczułem ja, zwykły chłopak w UK i nie tylko, bo prawdopodobnie wszyscy. To jest największa taka różnica, że wcześniej w zakładach pracy, no to wiadomo, było wielu pracowników z tej Europy Wschodniej. Polacy, Rumuni, Litwa, Łotwa, w ogóle bardzo dużo było takich Europejczyków. Teraz na tą chwilę nadal, gdzie nie pójdziesz w każdej firmie, wyjdziesz na miasto, nadal usłyszysz te polskie głosy, ale nie jest to w takiej skali, jak było kiedyś. Pies mi zaczął wariować. Dobrze, poczekajcie sekundkę, przepraszam bardzo. O właśnie, to jest mój piesek, który lubi mi przeszkodzić. Dobra, jesteśmy. Dostałem też komentarz, żebym pokazał moją wariatkę, ale szczerze, wow, która mi chce rękę wyrwać. Myślałem o tym, żeby ją nagrać, ale co ja bym wam tutaj gadał, nie? Że co, że to jest Molly, ma coś z głową. Podobno jaki pan taki pies, więc ja ogólnie nie mam jej tego za złe. No i co za dużo bym chyba nie gadał. Może coś pomyślę, może coś się wymyśli. No i więc myślę, że na pewno po Brexicie, dobra, runda druga, nie, łapa jej się zawinęła. Myślę, że po Brexicie ta różnica w ludziach jest najbardziej odczuwalna, nie żadne koszty życia. Wiadomo, bo ja mówię cały czas tylko o sobie, bo co innego mogą powiedzieć przedsiębiorcy, jakieś firmy przewoźnicze, firmy transportowe i tak dalej, jacyś, nie wiem, rybacy, o to też tam jakieś wielkie spory były. Ja mówię jako ja, zwykły chłopak Arek, który pracuje sobie w magazynie, jedzie tam raz na tydzień do supermarketów i tyle. Może trochę tych jakichś produktów, tak sobie teraz jeszcze pomyślałem, może jakichś produktów tam jest mniejsza ilość, nie? No bo w sumie jak tam jakieś cła ponakładali, no to i takim supermarketom w UK się mniej opłaca, więc wcale się nie ma co dziwić, ale myślę właśnie temat tych ludzi, nie? Utrudnili przyjazd ludziom, którzy w większości chcieli pracować i pracowali bardzo dobrze, bardzo ciężko, byli chwaleni. Oczywiście też nie wszyscy, no bo zawsze o jakich rzeczach się nie mówi, nie można wszystkich za przeproszeniem pakować do jednego wora, nie? Źle to brzmi, ale wiecie, o co mi chodzi. Natomiast w zamian mamy tutaj setki tysięcy, jak nie pewnie miliony, pewnie już miliony. No ludzi wiecie jakich, nie? Którzy też oczywiście nie wszyscy, ale to jest bardzo mały procent, mi się wydaje. O przyjezdnych, nie chodzi mi o osoby, które już są tutaj osiedlone od kilkudziesięciu lat. Wiadomo, że jakiś tam procent z nich pracuje, no ale to, co się teraz dzieje, no to sami widzicie właśnie w telewizji, w internecie, na jakichś mediach społecznościowych. Zwiększone ataki, wszyscy chcą wszystko za darmo, nikomu się nie chce pracować, więc to według mnie jest według mnie największy minus tego Brexitu, nie? To co się da najbardziej odczuć, bo kiedyś też wcześniej mieszkałem w takim mniejszym mieście, mniejszym niż tutaj Swansea, gdzie mieszkam. Fajne były czasy. W co drugim domku była ekipa Polaków. Kurczę, ile muszek. Fajna ekipa Polaków, dużo Polaków. Jakieś imprezy tam się działy, się robiły. Fajna sprawa. Teraz no pozjeżdżało, nie? Więc takie jest moje spostrzeżenie na temat Brexitu. Bardzo ogólne,
ale tak jak mówię, poleciałem teraz typowo czysto na flow, bo tak jak mówicie często w komentarzach albo na TikToku, bo często żalę się trochę, nie? Że kurczę jest trudno, zresztą tutaj taki filmik też nagrałem, że myślałem, że jest łatwiej, że stresuję się. Ogólnie wczoraj byłem nagrywać w tej restauracji tureckiej, chyba słabo mi poszło, dzisiaj montowałem trochę tego filmu, tak 1/3, 1/3 pewnie pójdzie do śmieci z tego nagrania, ale i zgubiłem wątek, i lecę tak po prostu z głowy, więc tylko powiedziałem to, co mi teraz się działo w głowie. Bardzo, bardzo się cieszę za taki komentarz. Drugą część na temat kolegów przybyszy nagram może jutro, no bo tak jak powiedziałem, ja potrzebuję dużo materiałów na YouTubie. YouTube tego potrzebuje, żeby zrozumiał mój kanał. Ja potrzebuję godzin. Wiadomo, więcej filmików, więcej szans, żeby jacyś ludzie zobaczyli moje filmy mi na rękę. Jak ktoś ma jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. O, dobra, i tak zaczyna deszcz już kropić. Więc co, jutro spróbuję nagrać kolejny odcinek, taki krótki właśnie vlog na temat bezpieczeństwa i co myślę o kolegach na pontonach. No i co, zostawcie jakąś tam łapkę, zostawcie komentarz, czego jesteście ciekawi. Oczywiście subskrypcję. Każdy młody i duży youtuber potrzebuje takich rzeczy, pamiętajcie. Ja dopiero teraz widzę, jak założyłem ten kanał. Wcześniej też oglądałem. Chyba nawet wcześniej nigdy łapek nie dawałem, szczerze wam powiem. Teraz wiem, że to jest bardzo, bardzo ważne. Jak bardzo ważne jest tak samo trzymanie oka na mojego psa, bo bardzo chętnie poluje na gołębie. Więc do juterka w takim razie, ale już mnie ręka w barku boli. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wypiszecie, teraz na szczury, wypiszecie, że najważniejsze, żebym był sobą, że jakoś to pójdzie, więc nagrywam z głowy. Wychodzi jak z dupy, za przeproszeniem, ale taki właśnie jestem, tak właśnie ja nagrywam i jestem sobą. Dobra, do zobaczenia, adios, a ty do domu. Dobra, na razie, trzymajcie się.